Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu Spotkania Biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. Żyjemy w świecie zmiennym, nieprzewidywalnym, często niejasnym i niezrozumiałym. Trzeba na nowo nadać sens temu, co w ostatnich latach okazało się kruche, spojrzeć na świat na nowo, stawić czoła społecznej izolacji, wykluczeniu, osamotnieniu. Zespół projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata, którym mam zaszczyt kierować, postanowił włączyć się w poszukiwanie odpowiedzi na problemy współczesności i skoncentrować się na indywidualności człowieka, na odzyskiwaniu więzi, kontaktów międzyludzkich i poczuciu tożsamości, na poszanowaniu zasad otwartości i dostępności, a także inkluzywności w otaczającym nas świecie. Z rozmów z naszymi gośćmi dowiecie się, co ma wspólnego polonistyka z medycyną czy architekturą, jak reaguje na problemy związane z kryzysem klimatycznym. Takie spojrzenie na polonistykę pozwoli dostrzec, że poloniści mają wiele do zaoferowania również na rynku pracy. O tym będziemy rozmawiać w odcinkach dotyczących kompetencji polonistycznych. Nazywam się Karolina Malinowska, jestem psycholożką, badaczką, zajmuję się też tematyką budowania kariery i zostałam zaproszona do udziału w projekcie Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Zdecydowałam się, ponieważ dostrzegam taką potrzebę, żeby pokazać, jak szerokie zastosowanie mają kompetencje polonistyczne czy szerzej humanistyczne na dzisiejszym rynku pracy, a jednocześnie jak niedoceniane bywa to wykształcenie. W tym zadaniu mam przyjemność współpracować z doktorem Piotrem Borzołem. Razem prowadzimy szereg działań badawczych, w tym na przykład wywiady z różnymi osobami mającymi wykształcenie polonistyczne na temat postrzegania przez nich własnych kompetencji, na temat sposobów budowania kariery, tych ścieżek kariery, jak to się u nich układało. Ponadto analizujemy dane dotyczące losów absolwentów kierunków humanistycznych, a także szczegółowo przyglądamy się ogłoszeniom o pracę kierowanym do osób o takich kompetencjach. Mam nadzieję, że całość naszych działań przyczyni się do lepszego zrozumienia wartości humanistyki właśnie w kontekście zawodowym. W moim przekonaniu projekt przybliża nas do rozpoznania i udokumentowania obecności osiągnięć polonistycznych w kluczowych obszarach naszego życia. Polonistyka jako wciąż definiowana dziedzina akademicka ma ważny, choć w powszechnym odbiorze nie zawsze wyraźnie zarysowany, wymiar utylitarny. Tworzy historię, łączy różne środowiska w dyskusji nad tożsamością, polskością czy istnieniem w języku. Jednocześnie pozwala konstruować i rozwijać narzędzia przydatne w życiu, czy myśleć, kreować, wykorzystywać odkrycia i technologie w sposób efektywny i przyjazny. W naszym projekcie pragniemy także zwrócić uwagę na studia polonistyczne i na dorobek instytucji polonistycznych na całym świecie. W tym celu wzbogacimy naszą geopolonistyczną mapę o nowe informacje i miejsca. Chcemy dotrzeć z naszym przekazem do ludzi, którzy pracują z ludźmi, do specjalistów, psychologów, lekarzy, architektów, animatorów życia społecznego, dydaktyków, którzy będą sięgać do stworzonej przez nas bibliografii źródeł dla nauki i społeczeństwa. Posłuchajmy, co mówią o swoim udziale w projekcie nasze ekspertki i bibliografki, wśród których są dr Magdalena Szarota i Ewa Pakalska. Bardzo doceniam, że projekt Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata zaistniał w naszym akademickim świecie i że zostałam do niego zaproszona. Dzięki szeregowi działań badawczych, dokumentalnych i popularyzatorskich, które nasz interdyscyplinarny zespół podejmuje, chcemy rzucać snop uwagi na humanistykę w jej różnych wymiarach oraz zachęcać innych do czerpania z jej zasobów. Dla mnie osobiście projekt ten jest również ważny, ponieważ studia o niepełnosprawności, którymi zajmuję się od lat, są uwzględnione w naszych działaniach, na przykład prowadzących do stworzenia tematycznej kolekcji w tym zakresie, co będzie pierwszym tego typu działaniem w Polsce. Ta swoista mapa studiów o niepełnosprawności, mamy nadzieję, ułatwi badaczom i badaczkom zajmującym się tą dziedziną oraz tym, którzy chcieliby z niej czerpać, dalszy rozwój tej kluczowej również dla humanistyki dziedziny, która w swoim etosie ma za zadanie mierzenie się z wyzwaniami społecznymi i ekonomicznymi. Dołączyłam do tego projektu, ponieważ problematyka studium o niepełnosprawności jest mi bliska
i cieszę się, że mogę ją połączyć ze swoimi kompetencjami jako bibliografka. Kolekcja tematyczna tworzona przez nasz zespół ma być pomostem pomiędzy ważnymi dokonaniami teoretycznymi i literackimi w innych krajach, które stanowią inspirację intelektualną do polskich badaczy i badaczek, a osiągnięciami polskiej i zagranicznej polonistyki w studiach o niepełnosprawności. Naszą ekspertką w zakresie humanistyki medycznej i medycyny narracyjnej jest m.in. dr Marta Chojnacka-Kuraś. Humanistyka medyczna to są przede wszystkim takie studia prowadzone przez humanistów, czyli właśnie literaturoznawców, antropologów, które dotyczą tematyki medycznej. I tutaj jest mnóstwo prac na temat właśnie obrazu jakiejś choroby w literaturze, prawda, w konkretnej twórczości konkretnych autorów. Z drugiej strony mam wrażenie, że medycyna narracyjna w rozumieniu takim właśnie, jak zaproponowała Rita Sharon, to ma być jednak przede wszystkim praktyka kliniczna, praktyka medyczna, która czerpie z takiej potężnej kategorii humanistycznej, jaką jest narracja, narracyjność. I ja mam takie poczucie, że współcześnie właśnie w polskich badaniach bardzo rozwija się ta ścieżka humanistyki medycznej, czyli jednak humaniści biorą tematy medyczne na warsztat i swoimi narzędziami je opracowują, dążąc oczywiście do tego, żeby akcentować ten taki podmiotowy, indywidualny, prawda, charakter doświadczenia choroby. Oddajmy głos dr Aleksandrze Wójtowicz, która opowie o pracach nad zagadnieniami dotyczącymi literaturoznawstwa architektonicznego. Stworzenie kolekcji tematycznej i specjalistycznej bazy bibliograficznej w różnych obszarach, w tym w zakresie literaturoznawstwa architektonicznego, realizuje dwojaki cel, jakim jest po pierwsze udokumentowanie dorobków w zakresie Polish Studies i wzmacnianie jego społecznego dialogu. Tutaj cytuję założenia projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata, ale po drugie daje też możliwość upowszechnienia wiedzy na temat założeń literaturoznawstwa architektonicznego, gdzie ten tradycyjny warsztat literaturoznawczy stanowi punkt wyjścia do badań o charakterze już bardziej wdrożeniowym. Formułując przed laty założenia literaturoznawstwa architektonicznego jako tej ścieżki badawczej, wraz z przedstawicielami różnych dziedzin zaproponowaliśmy przejście od interdyscyplinarnych badań literaturoznawczych do wypracowania takiego transdyscyplinarnego już modelu badania miejsc. Myśmy je określili wtedy mianem miejsc trudnych, analizując dwa place, Piłsudskiego i defilat i historię prób związanych z ich zagospodarowaniem. I w założeniu ten model może być przekładany do analizy wybranych obszarów wykazujących podobne cechy. Istotne było też pokazanie tego, jak wyniki prac literaturoznawczych mogą mieć realny wpływ na rzeczywistość. To, jak mogą być prowadzone te analizy literaturoznawcze w odpowiedzi na konkretny problem społeczny, jaki w tym przypadku jest właśnie potrzeba zagospodarowania czy rewitalizacji miejsc naznaczonych kulturowo, co jest istotne, takich nieoczywistych, uwikłanych w politykę, w historię, symbolicznych, których treści wymagają jakichś szerszych analiz. I to literaturoznawstwo architektoniczne właśnie nastawione jest na wsparcie architektów i urbanistów, ale także grup decyzyjnych zarządzających przestrzenią i również sektorów pozanaukowych. Angażuje różne metody, różne narzędzia. I stworzenie tej bazy bibliograficznej obejmującej pracę polskich badaczy będzie obejmowało różne zakresy, wpisujące się w geopoetykę, geokrytykę, ekokrytykę, studia miejskie i prace czerpiące z tradycyjnego warsztatu literaturoznawczego, właśnie analiza materiałów tekstowych, stanowi o tym przenikaniu się dyscyplin literaturoznawstwa i polonistyki. Zachęcamy do wspólnych rozmów, spotkań, do udziału w seminariach, lektury artykułów i wywiadów, słuchania odcinków podcastu i do subskrypcji naszego newslettera, w którym będziemy Was informować o efektach naszych prac i o naszych planach. Humanistyka jest passé. Taka opinia niestety krąży również w coraz bardziej neoliberalnym świecie akademickim. Tymczasem, w największym skrócie, bez humanistyki nie ma życia społecznego. Humanistyka daje narzędzia zarówno do rozumienia świata, jak i jego transformowania. Stopień złożoności współczesnych wyzwań oraz pytanie, co one oznaczają dla obecnych i przyszłych pokoleń, wymagają interdyscyplinarnego podejścia i zaangażowanej badawczej uważności. Dlatego humanistyka jest na czasie i jest potrzebna.
Serię podcastów Polonistyka zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia.